the view and I'll just be me. Hejo, tu Regina. Dziś przygotowałam dla Was listę tytułów na wakacje. Tytuły te, które wybrałam, nie są ułożone w żadnej konkretnej kolejności. Ta mieszanka filmów i seriali od tych naprawdę świetnych, przez nostalgiczne wspomnienia z dzieciństwa, aż po produkcje nieco słabsze, ale mimo wszystko sprawiające sporo frajdy. Nie zawsze opowiadają o wakacjach wprost. Trafił tu raczej ze względu na swój klimat, atmosferę i vibe, który kojarzy mi się z latem, wolnym czasem i przyjemnym resetem. Dziewczyna i chłopak, wszystko na opak. To jeden z moich ulubionych filmów. Opowiada historię dwójki sąsiadów, którzy razem dorastają i chodzą do jednej klasy. Choć może się wydawać, że to kolejna opowieść o nastoletniej miłości, ten film wyłamuje się z schematów. To ciepła, refleksyjna historia z zabawnymi momentami, ale też z nutem melancholii i głębią emocjonalną. Każda z postaci musi dojrzeć, lepiej zrozumieć siebie i swoje uczucia, a na szczególną uwagę zasługuje również klimat filmu oraz przepiękny soundtrack, który idealnie dopełnia całości. Film jest przeznaczony od 12 lat wzwyż i jest łatwo dostępny. Koniec niewinności. Film opowiada o 4 koleżankach z dzieciństwa. Dwójka z nich wraca do rodzinnego miasteczka, by odwiedzić jedną z nich. Przypominają sobie z całą czwórką swoje dzieciństwo i pamiętne lato, pełne przygód, które w ich mniemaniu było ostatnim latem, gdy były niewinne. Film ma świetny klimat i muzykę. Film przeznaczony jest od 13 lat, choć uważam, że najbardziej spodoba się osobom 20+ i jest łatwo dostępny. Stań przy mnie. Film opowiada poruszającą historię 4 chłopców, którzy wyruszają we wspólną wędrówkę, by odnaleźć ciało zaginionego rówieśnika, zanim zrobi to ktoś inny. To, co początkowo wydaje się ekscytującą przygodą, szybko przeradza się w pełną refleksji podróż. Nie tylko przez las, ale także przez własne lęki, emocje i doświadczenia. Choć film może sprawiać wrażenie opowieści przygodowej, w rzeczywistości jest to intymny, dojrzewający dramat o przyjaźni, stracie i dorastaniu, który na długo zostanie w pamięci. Przeznaczony od 15 lat i łatwo dostępny. Camp Rock to nostalgiczna podróż do świata disneyowskich filmów dla młodszych nastolatków. Opowiada historię Mitzi, dziewczyny, która kocha muzykę i marzy o tym, by wyjechać na wymarzony obóz muzyczny. Gdy w końcu jej się to udaje, okazuje się zbyt nieśmiała, by pokazać, kim naprawdę jest, co prowadzi ją do kilku niezręcznych sytuacji. To letki, nieco głupiutki, ale bardzo uroczy film o nastolatkach na letnim obozie, opowiedziany w typowo grzeczny, disneyowski sposób. Mimo upływu lat nadal potrafi sprawić dużo frajdy, czy to dzięki nostalgii, czy po prostu jako przyjemny seans na wieczór z przyjaciółmi. Można się zrelaksować, powspominać dzieciństwo, a przy okazji pooglądać stare stylówki i oczywiście Jonas Brothers. Przeznaczony jest od 10 lat i dostępny na Disney+. Klub Opiekunek. Klub Opiekunek to remake książek i starych ich ekranizacji. Opowiada historię 5, a potem 7 dziewczyn, które zakładają tytułowy klub opiekunek, by trochę zarobić. Jednocześnie dzięki temu klubowi nawiązują bardzo silną więź przyjaźni. Uczą się od siebie nawzajem i dorastają. Zmagają się z różnymi perypetiami. Każda z dziewczyn jest inna i pochodzi z trochę innego środowiska. Serial posiada 2 sezony. Został przerwany przez Netflixa, ale kończy się w taki sposób, że to nie razi i nie ma niezamkniętych wątków. Podoba mi się w tym serialu to, że pomimo, że starali się zrobić go nowocześniejszym i dostosowanym do dzisiejszych nastolatek, to trzymali się pierwowzorów. Nawet muzyka do serialu jest inspirowana starymi ekranizacjami. Jest to naprawdę dobrze zrobiony remake i przyjemny serial, że spodoba się nawet osobom starszym, na przykład mającym 20 lat. Wiek widowni to od 12 lat, dostępny jest na Netflixie. Scooby-Doo na Wyspie Zombie. Uważam, że jest to jeden z najlepszych filmów Scooby-Doo. Jest jednocześnie zabawny, lekko upiorny. Nawiązuje do tego, co jeśli ekipa Scooby-Doo by się rozpadła, albo co jeśli tym razem upiór byłby prawdziwy. Czyli pytania, które męczyły fanów z serialu Scooby-Doo. Jest to naprawdę świetny wakacyjny horror dla dzieci i oczywiście fanów Scooby-Doo. Przeznaczony jest od 10 lat i łatwo dostępny. Podniebna poczta Kiki.
Moim zdaniem to najlepszy film o młodej czarownicy. Opowiada historię Kiki, która zgodnie z tradycją musi wyruszyć w samotną podróż, by stać się prawdziwą czarownicą. Dziewczynka musi sama znaleźć mieszkanie, pracę i poradzić sobie w zupełnie nowym mieście. To piękna opowieść o dorastaniu, odpowiedzialności i odkrywaniu własnej siły, z odrobiną magii w tle. Film powstał w legendarnym studiu Ghibli, które słynie z wyjątkowej atmosfery, głębokich przesłań i cudownej animacji. Jak wszystkie produkcje Ghibli, także ten tytuł ma swój niepowtarzalny klimat, który zostaje z widzem na długo. Przeznaczony jest od 10 lat, dostępny jest na Netflixie. Goofy na wakacjach. Jest to typowy wakacyjny film animowany. Gdy byłam dzieckiem, uwielbiałam serial o Goofy i jego przyjaciołach, Goofy i spółka. Był to serial dla dzieci, który w zabawny sposób pokazywał historię Goofy'ego jako samotnego ojca wychowującego syna Maxa. Serial bardzo dobrze pokazywał relacje rodzinne, przyjaźnie i problemy codziennego życia. Film z kolei bardziej skupia się na samej relacji ojca i syna, również na problemach związanych z dorastaniem młodego Maxa i tego, że tym jest starszy, tym nie chce spędzać czas ze swoim ojcem, którego wcześniej bardzo podziwiał, czego Goofy nie jest w stanie zrozumieć. Bardzo lubię ten film. Jest luźny, trochę zwariowany, a jednocześnie dobrze przedstawia i pokazuje problemy dorastania oraz relacji ojciec i syn. Jest przemyślaną kontynuacją serialu i dodaje nowe postacie do uniwersum. Przeznaczony jest od 10 lat, ale może być nawet od 7. Dostępny jest na platformie Disney+. To wszystko, co przygotowałam. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Piszcie w komentarzach, co planujecie oglądać w wakacje. Jeśli chciałbyś lub chciałabyś wesprzeć moją twórczość, to zachęcam do dania lajka i subskrypcji. Do usłyszenia.